Witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym TBR-em, tym razem już na marzec. Ja jak zwykle sobie pozapisywałam, jakie książki chciałabym przeczytać, przygotowałam je. No i chyba zaczynamy już, żeby nie przedłużać, żeby te filmy nie były tylko takie długie, jak ostatnio mi wychodziły. Jako że wczoraj zaopatrzyłam się w komiks Dune, był na przecenie w Empiku, bo ma niestety zniszczoną troszkę okładkę, ale w środku jest cały, więc mi nie przeszkadza. No to jako, że zaczęłam to i raczej skończę to w kwietniu, bo jednak powieści graficzne, a to jest przepięknie jeszcze narysowana powieść graficzna, nie czyta się ich dość długo, więc na maj planuję przeczytać sobie Dune, pierwszy tom. Nie wiem kompletnie, o czym jest ta książka. Ja w zasadzie niedługo się dowiem. I już wiem coś mniej więcej, że jest tutaj coś odnośnie jakiejś rebelii i jakiegoś zamachu stanu, bo przeczytałam wczoraj 22 strony. No i mniej więcej wiem, że tam jest jakaś magia, jakieś przewroty stanu i takie jakieś inne rzeczy. Czyli takie typowa książka tego gatunku, ale ja takie lubię, więc dlatego chcę przeczytać Dune, aby się troszkę więcej dowiedzieć o tej książce i żeby też móc obejrzeć w końcu film, którego obejrzałam może 2-3 minuty i w zasadzie na tym się skończyło, bo nie wiedziałam kompletnie, o co chodzi. Dla mnie film, ten, którego wydanie książkowe mam, jest bez sensu. Ale to może początkowo tylko, nie wiem, zobaczymy. Kolejna książka to jest książka, którą już czytam, ale jakoś nie mogę skończyć, czyli Człowiek, który czytał umarłych. Książka o Song-Chi, który wynalazł jakby podwaliny pod dziedzinę nauki taką, czyli medycynę sądową. No i tutaj ja na razie jestem w pierwszym, bo to jest książka podzielona na kilka części. Ja jestem chyba już w drugiej części, albo jeszcze w pierwszej. Ja w ogóle jestem już w części trzeciej książki, ale na razie jest to takie życie, którego doprowadziło jakby do momentu, w którym on był uczonym z Syczuanu. No i na razie jest to dla mnie nudne, bo ja lubię, jak się dzieje akcja, a w początkowej fazie się ta akcja nie dzieje, więc ta książka troszeczkę mnie nudzi. No ale co mogę powiedzieć? Chcę przeczytać, bo ja już się za nią zabierałam kilka ładnych lat temu. Natomiast jakoś porzuciłam tę książkę. No i moja siostra się wyprowadziła, a jako że jest to jej książka, to zabrała ją ze sobą. No i niedawno odwiedzając ją w gości powiedziała: słuchaj, a może przeczytasz tę książkę, polecam ci, bo jest naprawdę dobra i to jest coś, co ty byś mogła przeczytać. No i tak się męczę, ale czuję, że mi się ta książka naprawdę spodoba i że ta dalsza część tej książki będzie super, ale naprawdę nie mogę się przełamać, żeby przeczytać teraz tę początkową fazę. No ale co zrobić? Trzeba skończyć to, co się zaczyna. Zwłaszcza jeżeli książka jest naprawdę dobra. A ta książka jest naprawdę dobra. Z kolejnych książek, które zaczęłam już czytać, może tak, polecę, jest to książka Jodi Picoult, po rosyjsku czytam Kniga dwóch płci, natomiast po polsku jest to Księga dwóch dróg. Ja już troszeczkę podczytałam tę książkę, troszeczkę sobie nawet w tej książce pozaznaczałam, natomiast jakoś teraz ptaki będą sobie za oknem krakać. Mam nadzieję, że nie będzie tego słychać. Natomiast ta książka, ciężko mi się ją czyta, ponieważ rosyjski język w książkach mnie troszkę męczy. Dlatego zawsze one dłużej mi schodzą z czytaniem. Natomiast jest tutaj, ja już pewnie opowiadałam w poprzednim filmie, bo miałam ją przeczytać w ogóle w kwietniu. No ale w kwietniu przeczytałam jeden rozdział, bo zajęłam się czymś innym. No i tak, jakoś w ogóle kwiecień do książkowych miesięcy
nie należy, ale może to się troszkę zmieni przez ten powieść graficzną Dune'a i jeszcze przez inne książki, które może uda mi się skończyć. Chcę właśnie też skończyć, w końcu słuchać Wojnę makową. No i zostało mi chyba 14 godzin tej książki, więc może jeszcze w kwietniu ją skończę. Na to liczę. Ale wracając do Księgi Dwóch Dróg, książka dziejąca się jakby w dwóch czasach. Jeden czas to jest Egipt, drugi czas to jest Boston. I jeden czas nazywa się Woda, z tego co pamiętam. Tak. Woda jest w Bostonie, a susza w Egipcie. No i mamy tutaj Dawn, architektkę. Co ja mówię, jaką architektkę? Panią archeolog Dawn, która zajmuje się ludźmi, którzy jakby są przed śmiercią swoją, no i chcą pozałatwiać sprawy, których na pewno nie skończą. No i ona im w tym pomaga. No i zaczyna lecieć samolotem, znaczy poznajemy ją w momencie, kiedy ona leci samolotem. Natomiast samolot ma awarię pewną. No i ona cudem przeżywa tą awarię, no i postanawia zamknąć swoją sprawę, którą miała w Egipcie. Jako że w Egipcie dawno nie była, pojawia się tam, no i większość ludzi ją pamięta, ponieważ ona nie była jakby w tym Kairze, tylko w jakiejś, nie pamiętam teraz nazwy po prostu, dlatego mówię w mniejszej miejscowości, która jest właśnie takim miejscem, w którym ci archeologowie robią pewne badania. No i ona chce dokończyć tę sprawę, no i tam tam jakby spotyka się ze swoim... Ja mam wrażenie, że to jest jej była miłość, z którą nagle zakończyła sprawę, natomiast no, z przyjacielem, z którym była wcześniej wrogiem, no i on ją tam miło wita, ale są oboje w szoku, że się widzą. Więc taka troszkę jeszcze książka nieokreślona dla mnie, bo jestem na 68 stronie, więc jeszcze tak naprawdę nic nie wiem. Ale bardzo przyjemnie się ją czyta, więc jeżeli natchnie mnie na czytanie po rosyjsku, to na pewno będzie to jedna z tych książek. A czytam jedną? Na pewno będzie to ta książka, po którą sięgnę. Co jeszcze miałam tutaj w swoim spisie, już patrzę. No to jest to książka, tylko nie wiem, czy się włączy, ale chyba się jednak nie włączy mój czytnik. No to chwilę poczekamy. I może w trakcie, jak się włącza czytnik, to pokażę nowość, którą sobie kupiłam, bo już się długo na nią czaiłam. I jako że przeczytałam już jedną książkę autorki tej książki, to ta bardzo mnie kusiła i bardzo chciałam ją mieć u siebie, a jest to książka autorki Deli Owens, ale tutaj w duecie z mężem, czyli książka Deli i Marka Owensów Zew Kalahari. Ja się czaiłam na tą książkę, ja myślałam w ogóle, że to jest troszeczkę inna książka, natomiast okazuje się, że jest to taki swoisty reportaż młodych zoologów, którzy w 1974 roku jakby wsiadają na pokład samolotu do RPA, no i badają tam nieznane ludzkości w zasadzie jeszcze w tamtym okresie, gatunki ludzi nieznane gatunki zwierząt z pustyni Kalahari. No i to jest taki reportaż. Mnie bardzo urzekło to wydanie. Ja w ogóle widziałam, że jest na Legimi, więc jeżeli ktoś ma Legimi, a nie chce kupować fizycznie książki, to może się tam zgłosić. Mnie najbardziej urzekły chyba w tym wydaniu papierowym mapy, bo są bardzo pięknie narysowane tutaj, w szczególności ta mapa. No ale też urzekły mnie zdjęcia. Ja w ogóle, jeżeli czytam reportaże jakieś takie przyrodnicze, to bardzo lubię sobie obejrzeć właśnie
zdjęcia, które się znajdują w książce. Więc to mnie przekonało do tego, żeby wziąć papierową książkę. Kupiłam ją w Biedronce na promocji, więc troszeczkę oszczędziłam. No i ta okładka. No i to, że to Delia Owens napisała, a jak śpiewa... Gdzieś... Mam napisane, nie wiem jak się książka nazywa. A gdzie śpiewają raki, to naprawdę bardzo przyjemna książka. I teraz już wiem, skąd tyle opisów przyrody w tej książce. Ponieważ Delia Owens jest, jak się okazuje, zoologiem. Więc stąd tyle opisów było tam. No, więc to planuję przeczytać w marcu. No i włączyła mi się książka i planuję przeczytać Deeply, czyli 3. tom z serii, którą czytałam. Ostatnio przeczytałam Truly i jest jeszcze jedna książka na M, Medley. Albo ja czytam Medley, a Truly to pierwsza. Tak. Dobrze by było wiedzieć, jakie książki się czyta. No ale chciałabym przeczytać tą książkę, żeby już zakończyć serię, żeby nie trzymać tej serii otwartej. I kompletnie nie wiem, o czym jest. Pewnie podejrzewam, że bohaterowie z 1. i 3. książki się tu powtarzają. Mam pewne podejrzenia, że to będzie postać, która się pojawiała bardzo często w 2. części i która była taka troszeczkę nieszczęśliwa, jeżeli tak to można powiedzieć. No i to jest właśnie to, co wiem. Czyli nie wiem nic. Także ta książka też będzie do przeczytania w maju. Nie jest długa, 385 stron. To się przyjemnie czyta, więc myślę, że taka posiadówa na jeden wieczór będzie idealna. I tak teraz widzę, że mam 11 minut filmu, więc nie wiem, czy kończyć. Bo korci mnie też pokazać, jakie nowości mam u siebie, jako że pierwszą książkę, którą pokazywałam, to też nowość, więc chyba pokażę moje jakby dopełnienie w biblioteczce, bo troszeczkę tych książek się pojawiło, także idę je wyciągnąć i zaraz Wam pokażę. Także czekajcie. Ale dla Was to będzie sekunda, bo zrobię jakieś przejście. Witajcie w drugiej części filmu. I może pokażę najpierw książki, które kupiłam, a potem, które pojawiły się u mnie z półki wymiany książek. Bo czasem się do takiej udaje. No to pierwsza książka, którą kupiłam, to jest Duna. No i tą już pokazywałam. I urzekło mnie. Ja w ogóle chciałam ten komiks, ale cena 60 zł mnie trochę odstręczała. I myślałam, że może z jakiejś taniej książki albo z Empiku z promocji jakiejś wezmę. No i okazało się, że wzięłam. Co prawda troszeczkę zniszczona, ale ja to sobie ją podkleję, trochę naprawię. Nie będzie źle. A w środku, najważniejsze dla mnie jest to, żeby w środku było wszystko całe i niezniszczone. Co tu jeszcze powiedzieć o tej książce? Chyba nic. Powiem Wam w podsumowaniu miesiąca. Kolejna książka jest to World of Warcraft i Fale Ciemności. Książka za 4 zł. Ja ją bardziej kupiłam z myślą o tym, żeby zaznajomić się trochę z tą grą, bo wiem, że tego typu gry do mnie mówią i ja bym chciała sobie w nie grać. I może ta książka jakoś mnie przekona do tego, żeby ją przeczytać. To na pewno, żeby ją przeczytać, ale żeby zagrać w tę grę. A bardzo mnie to korci. I w szczególności mnie przekonało to, że ta książka kosztowała aż 4 zł. Też jest troszeczkę zniszczona, ale w mniejszym stopniu zdecydowanie niż Duna Franka Herberta i tyle tutaj jest napisane. Bo wiem, że to 2 autorów, a już odniosłam Dunę. Także no, 2 nowości. Kolejna nowość jest to Gustav Meyrink i jego Golem, czyli książkowa wersja legendy o Golemie. Nie wiem, czy można to nazwać legendą, czy wierzeniem o Golemie. No natomiast chciałam ją przeczytać, bo dużo o niej słyszałam na
jakby rosyjskim YouTubie, bo ja czasem sobie słucham o książkach, które tam wychodzą. No i dużo słyszałam o tej książce, no i chciałam się z nią zapoznać. I w końcu się udało, bo znalazłam ją w księgarni Mnogo Knig. Kolejna kupiona książka, jeszcze nie odpakowana z folii, bo jest 18+, a wszystkie rosyjskie książki 18+ są foliowane, żeby młodzież się do nich nie dorwała. Jest to książka Anny Todd, Siostry Spring, czyli Siostry Spring, podobnie. Jest to jakaś książka właśnie napisana, kurczę, nie wiem jak to pokazać, żeby to nie błyszczało, napisana na Wattpadzie. Ja ją kupiłam sobie za 8 zł, dlatego mnie ona jakby skłoniła, a jeszcze była chyba wtedy promocja na te książki. Zaraz zobaczę, bo ja w każdej książce mam paragony. Tutaj nie mam. No. Natomiast bardzo mnie zaciekawiła ta książka, bo ja już czytałam jedną książkę z Wattpada. Nawet mogę po nią sięgnąć, czyli czytałam She's With Me i ta książka mi się bardzo spodobała, więc stwierdziłam, że skoro ta jest za 8 zł, to zaryzykuję i ją sobie też przeczytam. Więc tak, nowość. Kolejna książka, powieść Antona Czyża, Nie bój się żelani, czyli Nie bój się życzeń. Nie wiem dokładnie o czym jest, w sensie czytałam, ale ja nigdy nie zapamiętuję tych książek i jakoś ja się nigdy nie zagłębiłam w opisy. Natomiast format książki mi się spodobał i wydanie i na pewno okładka do mnie przemówiła i wiem, że czytałam i wiem, że czytałam ten opis i wiem, że to jest coś związane z morderstwem. Ja lubię takie książki, więc taka książka. Może mi się uda ją przeczytać, ale nie wiem, bo ja staram się teraz robić tak, że w miesiącu tylko jedną po rosyjsku, a książkę chcę czytać, więc ten miesiąc wypadła Kniga dwóch płci, czyli Księga dwóch dróg Jodi Picoult. Natomiast nie mówię nie innym rosyjskim książkom, jeżeli uda mi się skończyć tamtą. No i teraz przechodzę do takich książek, które udało mi się zdobyć za darmo i z 5 jestem naprawdę dumna, bo nie spodziewałam się ich w ogóle kiedykolwiek, No i nie wiem, czy podawać chronologicznie, ale chyba nie, bo ja ogólnie nie pamiętam, kiedy ja zaopatruję się w nowe książki. Natomiast niedawno dorwałam książkę Ludzie, krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko, Toma Phillipsa. Ja słyszałam o tym autorze bardzo dużo i właśnie skojarzyła mi się trochę okładka z książkami o Homo sapiens. Ja może wkleję tutaj dla porównania okładkę innego autora. Tam to chyba Harari pisze. Yuval Harari? Chyba tak. Generalnie skojarzyła mi się okładka. Tamte książki lubię. Przeczytałam opis, spodobał mi się bardzo, więc stwierdziłam, że jeżeli mogę ją wziąć i przeczytać, a potem na przykład, jeżeli mi się nie spodoba, to odnieść i odłożyć, żeby ktoś kolejny sobie wziął, to dlaczego nie zaryzykować i nie wziąć tej książki. To jest właśnie historia o tym, jak Homo sapiens spieprzył wszystko na swojej drodze. Znaczy, no takie prześmiewcze trochę. Ja tutaj mam gdzieś na przykład jakiś spis treści, wiem, że był. I zaraz go zerknę, jeżeli znajdę. Jeżeli nie, to niestety nie powiem, ale widziałam takie śmieszne jakieś rzeczy. O, na przykład krótka historia ślepoty na to, co nadchodzi. Super zabawna impreza kolonialna, czyli zapewne o kolonializmie. Smród technologii, czyli takie troszkę prześmiewcze, ale żeby człowiek, który przeczyta tę książkę, zastanowił się nad tym, co robią inni ludzie. Kolejna książka jest to kryminał o morderstwie w przedrewolucyjnej Rosji. To jest książka Toma
Tom Bradby i Biały Rosjanin. Ja ją wzięłam z tego względu, że zaciekawiło mnie to morderstwo w przedrewolucyjnej Rosji i zaciekawiło mnie to, że to się dzieje w 1917 i w Rosji. Ja lubię takie klimaty, więc pierwsze co to capnęłam tę książkę. Ona jest troszeczkę zniszczona. Mi nie przeszkadza kompletnie. Ważne, żeby w środku było ciekawie. Jeżeli nie będzie ciekawie, to ta książka pójdzie dalej w kolejne ręce. Może innej osobie się spodoba. No i teraz książki autorów, z którymi ja się znam, z jedną książką czytaną po angielsku. Ja jej nie skończyłam, bo ten język okazał się dla mnie zbyt trudny. Jest to książka Riptide. No i zobaczyłam ją na półce po polsku. No i była za darmo, więc stwierdziłam, kurczę, tam nie mogę przeczytać po angielsku. A podobała mi się bardzo. Ja doszłam do połowy tej książki, tylko trochę odłożyłam. No i ta książka bardzo mi się podobała i byłam zakochana w tym, co się tam dzieje, bo tam się ta historia zaczyna, kiedy jest dwóch małych chłopców, no i oni poszukują skarb. No i jednemu się nie udaje przeżyć i potem w dorosłym życiu ten drugi właśnie ten drugi chłopiec jakby jest pokazane jego życie w dorosłym życiu, ale cały czas te wydarzenia na niego wpływają. No i jak zobaczyłam, że jest ta książka po polsku, no to musiałam ją mieć. No i jak się okazało, w Polsce nie wyszła tylko ta książka. I na półce nie stała tylko ta książka z tych dwóch autorów, czyli Douglasa i Prestona, ale stały dodatkowe 4 książki. Więc stwierdziłam, że jeżeli ta mi się podobała, to wypróbuję się w innych dziełach tych autorów, czyli projekt Kraken. Jest tu programistka, jest tu były mnich i agent CIA i oni właśnie mają nie wiem już co. Generalnie ten agent CIA dostaje niebezpieczne zlecenie, aby znaleźć tą programistkę Melisę Shepard, ponieważ ona pomagała w tworzeniu projektu Kraken. No i właśnie to jest tylko jednego autora, czyli tego Douglasa Prestona. Natomiast kolejne są już duetu autorskiego, czyli Douglasa Prestona i Lincolna Childa. Tutaj mam na przykład Karman Synowy Brzeg. Jakiś thriller. Ja lubię takie rzeczy, więc fajne. Kolejna książka to Miecz Gideona. I właśnie Gideon w wieku 12 lat był świadkiem rozstrzelania swojego ojca, więc to też taki kryminał, thriller ciekawy. No i mistyfikacja, troszkę zniszczona ta książka. Ja w ogóle większość książek mam teraz ostatnio jakichś zniszczonych z przecen. Ciekawe zjawisko. Ale ja po prostu lubię przygarniać takie książki chyba. Takie książki, które troszkę już w swoim życiu, jeśli można tak to nazwać, przeszły. No i tutaj jest mistyfikacja o wielkim zderzaczu hadronów. W ogóle śmieszna historia, bo tutaj mamy napisane, że to jest 2 autorów, natomiast w wersji angielskiej, ja teraz się chyba nie dokopię, ale mogę ją gdzieś tu wkleić może, było napisane tylko ich nazwiska, Preston Child. No i miałam takie, kurde, jak wyszukiwałam tego autora Preston Child, nie mogłam go znaleźć, a się okazało właśnie, już tam któryś dzień szukałam sobie i okazało się, że to jest jednak 2 autorów, a myślałam, że Preston to imię, więc taka ciekawostka. No i jak zwykle wyszło dużo materiału, więc może zrobię 2 filmy, a może jednak zrobię 22-minutowy film. Jeszcze w montażu zadecyduję. Natomiast na dzisiaj to już było tyle. To już by było tyle. Dziękuję za
wspólne przebrnięcie przez ten film, wspólne obejrzenie tego filmu. No i dziękuję za to, że oglądacie mnie jeszcze. No i chyba tyle. Dzięki za obejrzenie. Cześć!